Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Piotrze. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj sobie porozmawiamy o takich kwestiach trochę militarnych, bo najpierw porozmawiamy sobie o zaginionym generale, który jest od tych spraw UFO. Ale zanim oczywiście do tego tematu przejdziemy, ja tradycyjnie na sekundę wrzucę naszą reklamę. Chodzi o bardzo fajną wodę toaletową. Zachęcam wszyscy, którzy są zainteresowani, żeby, moi drodzy, zajrzeć na stronę www.brook, na firmy Brook albo do Brook Shop bez najmniejszego problemu i, moi drodzy, tam w upominkach wszystko znajdziecie. Ja zresztą w wielu filmach prezentuję tą wodę toaletową. Wiem, że osoby są zadowolone. Zachęcam, żeby sobie do niej tam zajrzeć. A teraz możemy najspokojniej w świecie wrócić. Ja tutaj tylko nie powiedziałem, że numer telefonu jest 570 814 076. Jak ktoś chce, po tym numerem może tą wodę zamówić. Moi drodzy, przejdziemy do tematu zaginionego generała od UFO, bo to jest też temat, który niedawno u Ciebie na kanale się pojawił. Powiedz mi, Piotrze, kim jest, albo kim był w ogóle generał McCasland i jak on w ogóle zaginął? Ja tutaj tylko tak w nawiązaniu do tej wody toaletowej to powiem tylko, że na pewno nie jeden generał właśnie tak pachnie. No Tak sobie to właśnie. wyobrażam. No cóż, generał McCasland to jest najgorętsza sprawa chyba ostatnich tygodni, tak można powiedzieć. No bo nagrywamy to kiedy? 17 we wtorek. 17 marca, 27 bodajże lutego zaginął, no to jeszcze miesiąca nie ma. Najgorętsza sprawa ostatnich tygodni, no amerykański emerytowany generał i to nie jest byle jaka osoba, to trzeba powiedzieć od początku, to jest jeden z najbardziej utytułowanych, no trudno mi powiedzieć, czy tam nie ma kogoś, kto ma więcej w dorobku, natomiast po prostu sprawdźcie sobie na Wikipedii, kto to jest. On się posługuje też imieniem Neil i pod tym imieniem go chyba znajdziecie na Wikipedii. To jest człowiek nie tylko niezwykle wykształcony, ale przede wszystkim człowiek, który miał dostęp do wielu rzeczy określanych mianem ściśle tajne i to na wielu polach. Przede wszystkim jest naukowcem, ale jest też wojskowym. Przez 2 lata kierował laboratorium badawczym sił powietrznych w bazie Wright-Patterson. To jest ta baza, gdzie według pogłosek miał być przywieziony obiekt z Roswell. To jest też ta baza, która była centrum projektu Blue Book. To jest ta baza, z którą się wiążą dziesiątki teorii na temat UFO, bo jeżeli gdzieś są jakieś ośrodki badawcze zajmujące się egzotycznymi materiałami, no to właśnie tam. To jest naprawdę ogromny obszar. Jeżeli sobie popatrzymy nawet na stronę w Wikipedii tej bazy, no to zobaczymy, jaka to jest ogromna placówka, instytucja. Tak naprawdę historia tej bazy sięga 1917 roku, natomiast to, co dzieje się tam teraz, no to tak naprawdę jest forpoczta rozwoju naukowego, technologicznego Armii Stanów Zjednoczonych. No i tak naprawdę wiele osób uważa, że jeżeli ktoś coś mógł wiedzieć na temat UFO, no to właśnie generał McCasland, który kierował tym laboratorium przez 2 lata, ale on tak naprawdę udzielał się w wielu innych urzędach i instytucjach. To nie jest tak, że to tylko on tam był przez 2 lata i wszystko się skończyło. Nie, on pracował też na stanowisku kierowniczym w innej bazie w Kirtland. On był też, a zresztą zobaczycie sobie na Wikipedii, co on robił i czym się zajmował. Przeszedł na emeryturę po 30 kilku latach służby w 2013 roku, no i sobie żył dalej, pracował dalej w mieście Albuquerque w Nowym Meksyku. Pracował w przemyśle prywatnym w ogóle, to może być klucz do całej sprawy również, no bo nagle mamy faceta, który jest niesamowicie okuty, obyty w niektórych sprawach, który dysponuje wiedzą niesamowitą. On w ogóle poprzez to swoje laboratorium rozporządzał budżetem naukowym w Stanach Zjednoczonych na badania wojskowe.
Także naprawdę bardzo, bardzo znacząca postać. I nagle ten facet znika Mhm. w dziwnych okolicznościach i znika w momencie w sumie, albo niedługo potem, kiedy Trump zaczyna mówić o UFO. Kolejny raz oczywiście zaczyna mówić, ale teraz już w tym kontekście, że będzie coś ujawniał. Małżonka zaginionego generała to jest również osoba związana z wojskiem, związana z NASA. No i pojawia się szereg pytań, co tak naprawdę się stało, gdzie on zaginął, bo okoliczności tego zaginięcia budzą szereg pytań tak naprawdę, bo był facet, nie ma faceta. Mhm. Tutaj w sprawę się włączyło FBI, w sprawę się włączyły, a także osoby prywatne, które go po prostu poszukują, a jego nie ma. Dodatkowo pojawiło się wiele informacji, które zostały uznane za nieprawdziwe, no ale które może troszeczkę rzucają nam światła na to, co się z tym facetem stało. Bo wiesz, jest mnóstwo teorii Mhm. spiskowych. Od takiej, że został po prostu uciszony przez służby, Mhm. po taką, że porwali go UFO entuzjaści, którzy chcą z niego wydębić jakieś informacje. Ale jest nawet taka hipoteza, która mówi, że on sam się zniknął, bo coś na niego mają i czegoś się boi. Zresztą ostatnio się pojawiła nawet informacja, że nikt inny jak David Grush miał się do tego generała wybrać na krótko przed zniknięciem. Także mamy naprawdę trudną sprawę. Ona jest interesująca, no bo wiesz, na pierwszym planie mamy UFO, mamy Roswell, ale tak naprawdę jest, podejrzewam, mnóstwo innych dróg, mnóstwo możliwości, mnóstwo scenariuszy, o których się niestety nie dowiemy, dlatego że skrywane są za zasłoną tajemnicy wojskowej, handlowej czy przemysłowej. Pamiętajmy, że on potem, po 2013 roku, pełnił różne funkcje, nie tylko w przedsiębiorstwach prywatnych powiązanych kontraktami z rządem czy z siłami powietrznymi, Mhm. ale on brał też udział, wiesz, w takich organizacjach typu non-profit. No był taką osobą, jakby to powiedzieć, takim łącznikiem, wiesz, między wojskiem, między światem akademickim, między przemysłem, między nawet różnego typu ośrodkami badawczymi, także no jak to się mówi, cywilnymi. Także sprawa jest przedziwna. Są tacy, którzy mówią, że de facto stanowi jakieś zagrożenie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, no bo co jeżeli go na przykład Chińczycy porwali, prawda? No ale z drugiej strony nie ma na razie żadnych jasnych wskazówek, co się mogło z nim stać. Mija prawie miesiąc i jeżeli on po prostu wyszedł z domu i zaginął, gdzieś się tam błąkał, no to szanse na to, żeby go znaleziono żywego, no chyba nie są już za duże. Mhm. I także też musimy powiedzieć od razu, że ta sprawa się nam przerodzi w legendę, która będzie jeszcze trwała i trwała. Mhm. No właśnie, dlaczego wiąże się jego sprawę w ogóle z UFO? Albo z UAP, albo z UFO? Co on mógł wiedzieć? I czy to mogło wiązać się w sumie z jego zaginięciem, twoim zdaniem? Wiesz co on wiedział, to on nam nigdy nie powie, bo to było w ten sposób, że on na pewno jakąś wiedzą w tym zakresie dysponował. Mhm. Mówię na pewno, no tak mi się wydaje, no nie gadałem z nim, no wydaje mi się, że jeżeli ktoś miał dostęp do ściśle tajnych informacji w tym zakresie, w zakresie niezidentyfikowanych obiektów, no to właśnie on, Mhm. do takich czy innych informacji. Jeżeli się skupimy na takiej hipotezie, która mówi, że on wiedział coś na temat rozbitych obiektów, na temat technologii, które są opracowywane w oparciu o tą technologię z UFO, tak to nazwijmy, Mhm. no to nam się otwiera całe spektrum możliwości. Był jednym z podstawowych, kluczowych osób w tym ciągu decyzyjnym. Był też po prostu takim trochę szafarzem tajemnic. Także to jest pierwsza rzecz. Skąd mógł wiedzieć? No po prostu był kierownikiem miejsca, przez które takie informacje przepływały w sposób praktyczny. To znaczy, jeżeli by coś znaleziono, jeżeli jakaś hipoteza o tym, że oni mają UFO, okazałaby się prawdą, no to prędzej czy później to by przeszło przez laboratorium w Wright-Patterson. Mhm. Ale to, co on widział, tego nie wiemy. On się nigdy do tego nie przyznał, przecież nie był też taki głupi, Mhm. żeby mówić: o, widziałem to i to, bo wiadomo, z czym by się to wiązało.
To jest pierwsza sprawa. Natomiast był taki epizod w jego życiu, zaraz po wyjściu z wojska, po opuszczeniu wojska, no może nie tak zaraz, no ale w miarę szybko, że on się zaangażował w tworzenie zrębów tak zwanego ruchu ujawnienie z innymi osobami. To są dość zamierzchłe czasy, sprzed około 10 lat. I McCasland poprzez inne osoby wchodzi w kontakt z facetem, który się nazywa Tom DeLonge. Nie wiem, czy myśmy o nim mówili u ciebie na kanale. To jest taki muzyk, który kiedyś zajął się tematem UFO, stworzył sobie taką grupę ludzi, potem stworzył taką organizację. Chciał różne rzeczy poprzez tą organizację robić, natomiast no, kluczem, no, podstawową sprawą było ujawnienie prawdy o UFO. Mhm. No i on skontaktował się z tym DeLongiem, oni tam nawet wymieniali się jakimiś uwagami, informacjami, bywał nazywany jego doradcą. Mamy aferę Wikileaks. Maile wypływają i wśród tych maili jest mail właśnie tego DeLonga do faceta bardzo blisko związanego z Clintonami, do Johna Podesty, który był kiedyś osobą mocno zainteresowaną tematem UFO. John Podesta dzisiaj się nie cieszy najlepszą opinią, jeżeli chodzi o politykę, natomiast ten mail wypływa, no i bardzo szybko się nam McCasland peszy. On się odcina już od tego wszystkiego i sobie żyje dalej. 10 lat sobie żyje. Natomiast no, początkowo mówiono, że oni tylko wymieniali się mailami, natomiast kiedy się głębiej pogrzebie, no to się okaże, że prawdopodobnie miał on jakieś bliższe kontakty z ufologami. Co ciekawe, tak samo jego żona. Ta żona potem zaprzeczyła, że jego zniknięcie ma jakikolwiek związek z tymi sprawami, że on w ogóle nic o tym UFO nie wiedział, całym i tak dalej, ale to tylko, wiesz, wzmacnia różnego rodzaju plotki krążące. Także on niby nic nie wiedział, ale z ufologami się kontaktował. Nie wydaje mi się, żeby był na tyle po prostu głupi, żeby jakieś informacje przekazywać, dlatego żeby sobie nie tylko zaszkodził finansowo i prawnie, ale również, wiesz, kiedy on przechodzi na emeryturę w wieku tam 50, no tak, 50 kilku lat i on ma przed sobą jeszcze ileś lat pracy w przemyśle prywatnym, w sektorze prywatnym, no to on też nie psułby sobie opinii w ten sposób, żeby rozpowszechniać jakieś informacje tajne, których się dowiedział. Bo to by mu tylko popsuło opinię. On był zbyt poważnym człowiekiem, on działał jako doradca, tak jak mówiłem, działał na wielu, wielu polach. Niemniej jednak ten epizod ma. Czy on im coś powiedział? Czy on im coś zasugerował, nawet dwuznacznie? Tego nie wiemy, natomiast formalnie się odciął od tego ruchu Disclosure. Niemniej jednak i samo to, że służył w Wright-Patterson i samo to, że jednak coś tam się kontaktował z ufologami i z tym środowiskiem, sprawiło, że media podchwyciły te informacje. No i jeżeli zaginął ktoś, kto brał w tym udział, ktoś tak ważny, a to chyba pierwszy taki przypadek w ogóle od dłuższego czasu, kiedy ktoś akurat tak bardzo utytułowany, ktoś tak wysoko stojący w ten sposób zaginął, to nie oznacza, że nie dochodziło do zgonów czy do zaginięć naukowców w Stanach, bo dochodziło i tak w sumie szczerze mówiąc słyszymy o tym dość regularnie. Natomiast McCasland jest przypadkiem wyjątkowym, to jest generał. Nie pamiętam, kiedy mieliśmy taką sprawę z generałem w roli głównej, a jeżeli już, to raczej byli generałowie zajmujący się nie tak poważnymi sprawami jak McCasland. Czyli on w ten sposób jest z tym UFO związany, natomiast to są tylko przypuszczenia, no bo on też był ostrożny i on nie powiedział wprost, co wiedział albo czego się dowiedział. Może to gdzieś jest zapisane, może ukaże się w ramach jakiegoś oświadczenia pośmiertnego po wielu latach, jak to często bywało. Ale jest to na pewno niepokojące, tak? No bo pierwsza rzecz, na którą się zwraca uwagę w przypadku jego zaginięcia, no to właśnie to, że mógł coś wiedzieć i mógł zniknąć. No i kolejna sprawa, on zaginął dosłownie 8 dni po tym, jak Trump ogłosił to swoje disclosure. No i to już samo w sobie wzbudza duże przypuszczenia, teorie spiskowe, co się tak naprawdę stało. No bo wiesz, gdyby go chcieli uciszyć, to tak naprawdę od 2016 roku, kiedy te maile wypłynęły, oni mieli 10 lat na to. A nagle to się dzieje teraz. No i tak naprawdę wszyscy się pytają, co się stało, dlaczego facet zniknął i czy rzeczywiście te sprawy związane z UFO, z Wright-Patterson,
to jest prawdziwa przyczyna jego zniknięcia. Czy to nie jest tak, że to jest swego rodzaju, wiesz, Mhm. taka tarcza, za którą można się ukryć. Mhm. Wszyscy będą mówić o UFO, a prawdziwy powód jego zaginięcia może być zupełnie inny. Znaczy się, my też musimy mieć świadomość tego, że my nie wiemy, co się z nim stało. To może być tak, że on po prostu rzeczywiście zaginął, czy sam planował zakończyć życie, czy po prostu to był nieszczęśliwy wypadek, ale myślę, że po prostu no tak czy siak by go już znaleziono. Mhm. Z uwagi na te szeroko zakrojoną akcję, tak. Oczywiście to nie jest pewne, żeby go znaleziono też. No, czasami było tak, że ktoś zaginął w pobliżu domu i go szukano, a tutaj mamy do przeczesania duży teren, dlatego że uważano na samym początku, iż on po prostu wybrał się na wycieczkę w góry, że on wybrał się na taki dłuższy spacer. Mhm. A teraz wydaje mi się, że troszeczkę już się powątpiewa w taką możliwość. Chociaż wiesz, ja zawsze w takich sytuacjach mi się przypomina sytuacja ode mnie, jak byłem dzieckiem, że gościu wyszedł wyrzucić śmieci w Płocku i go po tygodniu w Radomiu znaleźli. Potem się okazało coś takiego, że gość faktycznie jak się tłumaczył, to wyszedł z koszem na śmieci, prawda? Ale akurat kumple jechali na jakąś imprezę do tego, więc gościu w tych kapciach wsiadł do tego samochodu i pojechał na tę imprezę do Radomia, koniec końców, nie? No i go po tygodniu znaleźli. No to jest taki przykład, który mi się kojarzy, ale w ogóle jego bliscy coś na ten temat mówią, czy nie do końca? No to jest dziwna sprawa, bo wiesz, najpierw jego żona, która też kontaktowała się z tymi ufologami, mówi, że nie, to wszystko nieprawda było. Potem wyszło, że ona sama brała udział w rozmowach z Johnem Podestą. Nie wiemy, o czym oni rozmawiali, podejrzewam, że też się tego nie dowiemy. Mhm. Co mówią jego bliscy? No to wyglądało w ten sposób, że on tamtego dnia o godzinie 10 miał ponoć jakiegoś tam, no nie wiem, dajmy na to hydraulika. Potem żona wyszła do doktora, a on gdzieś wyszedł, zniknął i tyle go widzieli. Nie zabrał ani telefonu, ani wiesz, smartwatcha. Mówiono, że nie zabrał dokumentów, nie zabrał na pewno leków, natomiast teraz już mówią, że zabrał portfel i że zabrał pistolet. No i po co mu ten pistolet? Nie wiadomo, no, jest taka teoria, która mówi, że on wyszedł po telefonie od kogoś bliskiego. Mhm. Czyli ktoś do niego zadzwonił, podał się za kogoś bliskiego i chciał ratunku. I on tam pojechał i zniknął. Możemy się domyśleć, co się stało. Czy to była pułapka zastawiona na generała, czy to była po prostu jakaś sprawa kryminalna, tak? Mhm. Na przykład. No ale tutaj wszystkie tropy tego typu są no, niejasne. Rodzina zaprzeczyła, żeby ktoś się z nim kontaktował, żeby ktoś do niego dzwonił. Są bardzo niejasne informacje mówiące, że on coś niby zapowiadał, że coś planuje, ale to też nie mamy pewności takiej stuprocentowej. Co jeszcze? No, sugerowano, że on może być zagrożenie życia. Na początku mówiono, że on nie choruje na demencję, że on jest bardzo tam, wiesz, sprawny i w ogóle, że tam przejechał 100 kilometrów na rowerze trochę wcześniej, że on bardzo jest doświadczony, jeżeli chodzi o takie piesze wędrówki, no dba o siebie chłop, generalnie ma 68 lat, no to też przecież nie jest żaden wiek. No i no i co? No i wyszedł po prostu, wyszedł z domu, ponoć wyszedł pieszo. Mówiono, sugerowano, to była pierwsza sugestia, że on się udał po prostu na przechadzkę w góry, czy do kanionu, no jakoś tak, bo on gdzieś tam całkiem niedaleko za domem ma park narodowy, że on tam poszedł, bo on był turystą, a tego tak naprawdę na dobrą sprawę nikt teraz nie wie. Bo może być tak, że on rzeczywiście, ktoś do niego zadzwonił, on gdzieś poszedł, no i dajmy na to, ktoś go tam kropnął, albo ktoś go w czapę tam dał. Też nie możemy, myślę, tego wykluczyć. I nie wiadomo, bo on może tam, wiesz, gdzieś leżeć między skałami, a równocześnie może być wywieziony nie wiadomo gdzie, jeżeli w ogóle żyje. No tak, Także sprawa jest mocno tajemnicza. No i pytanie, jeżeli już zdarzyło się najgorsze, no to co się mogło stać? Czy to jest związane z tym, że coś tam kiedyś próbował o UFO mówić? No ja myślę, że gdyby próbował, to już by dawno został, że tak powiem, skrócony, tak? 10 lat później
kiedy miał kontakt z tymi wszystkimi ludźmi, on sobie nagle znika. No jest oczywiście jeszcze taka możliwość, że on się zniknął sam z powodów, no właśnie, z jakichś powodów prawnych, niekoniecznie związanych z UFO. Pamiętajmy, że to jest facet, który dysponuje wiedzą z różnych źródeł. No i co jeżeli on by przekazał jakąś wiedzę konkretną, techniczną, albo jakieś szczegóły badań firmie prywatnej? Mógłby się nie wypłacić, mógłby mieć problemy, a tak to sobie powiedzmy zniknie, będzie sobie żył pod przykrywką gdzieś, wiesz, w Meksyku i tyle. Tak może być. Ja myślę, Nie. że temat jest bardzo rozwojowy i wszystko powoli się będzie wyjaśniać. Na niewiele spraw potrzeba troszeczkę czasu. Dzięki ogromne, Piotrze. Nam pozostaje po prostu, żeby usiąść i patrzeć, jak tam ten temat dalej się rozwinie. My ciekawi jesteśmy Waszych komentarzy. Tutaj macie oczywiście link do kanału Piotra. Też zachęcam, żeby tam zajrzeć, bo ten temat jest dużo szerzej omówiony. Więc warto też tam zaglądać i zobaczyć, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Dzięki ogromne raz jeszcze. Czekamy na Wasze komentarze. Będziemy wdzięczni oczywiście za wspieranie naszych kanałów, promowanie naszych kanałów, lajkowanie, subskrybowanie i komentowanie. Tak więc dzięki raz jeszcze. Pozdrawiamy do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.